Witajcie w Smart City Navigators, podcaście o innowacjach, zrównoważonym rozwoju i najnowszych technologiach. Ten podcast tworzy dla Was Navi Parking. Monika Borycka, trend researcherka, analityczka innowacji i specjalistka Future Studies. Posiada 13 lat doświadczenia w mediach digitalowych największych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, gdzie zajmowała się m.in. trendwatchingiem, tworzeniem raportów, analizą i wdrażaniem innowacji. Założycielka Trend Radar, pod szyldem którego przybliża wiedzę o trendwatchingu. Wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, SWPS oraz opiekunka merytoryczna studiów Trendwatching and Future Studies na AGH. Analizuje trendy, tłumaczy innowacje i pomaga zrozumieć przyszłość, pozwalając organizacjom przygotować się na zmiany i być zawsze krok przed innymi. Powitajmy Monikę Borycką w najnowszym odcinku podcastu Smart City Navigators. Witaj Monika. Witam ponownie. Drugie spotkanie. W pierwszym spotkaniu fajnie powiedziałaś, że Smart Cities to nie jest tylko technologia, to nie tylko i wyłącznie naszpikowanie czujnikami miast, ale również miasta, które mają swobodny przepływ, czy to ludności, czy też transportu. I mówiliśmy w kontekście właśnie bardziej takim technologicznym, a dzisiaj chciałbym Cię podpytać bardziej w kontekście natury, czyli właśnie w takiej równowadze pomiędzy technologią a naturą. I z Twoich jakby researchów, z Twoich poszukiwań informacji na ten temat, gdzie jest miejsce natury w trendach nowoczesnych miast? Bardzo wysoko. Bardzo. Wiesz co, to jest coś, co mocno się zmieniło z powodu dwóch sił. Z jednej strony mamy ten megatrend albo taki czynnik niepewności związany z naszą sytuacją klimatyczną, tak? Z wyzwaniem klimatycznym, które przed nami stoi. Niektórzy nazywają to katastrofą klimatyczną, kryzysem klimatycznym. Inni mówią o takiej transformacji klimatycznej. Więc to jest kwestia, która bardzo mocno wpływa na to, jak my funkcjonujemy i chcemy dzisiaj funkcjonować w miastach i jak bardzo chcemy iść w kierunku Green City. I to ma oczywiście swoje dwie strony medalu, o których zaraz opowiem. Natomiast ta druga siła to jest pandemia, która zrewolucjonizowała nasze podejście do życia w mieście i które pokazało, jak bardzo my dzisiaj w naszych miastach potrzebujemy terenów naturalnych i terenów zielonych, ponieważ one stały się takim naszym wytchnieniem w trakcie pandemii, kiedy większość obiektów, gdzie spędzaliśmy po prostu czas, tak, większość obiektów zamkniętych, była wyłączona z użycia i my jakby sięgaliśmy w kontekście takiej regeneracji, będąc zamknięci też w domach, w pomieszczeniach, to sięgaliśmy do takiej regeneracji naturą właśnie, tak, czyli ta kwestia naszego well-beingu, naszego dobrego samopoczucia, dobrostanu naszego w kontekście życia z naturą właśnie w tle, też ma tutaj ogromne znaczenie. Jeśli powiemy o tej pierwszej sile, czyli tej kwestii zmiany klimatycznej, to ma to oczywiście dwie swoje strony medalu. Z jednej strony są to miasta, z jednej strony w miastach musimy zmierzyć się z takim trendem adaptacji klimatycznej, czyli dostosowania naszych miast do zmian klimatycznych, które już nastąpiły, bądź które nastąpią w krótkim okresie czasu. I tutaj tak naprawdę mamy bardzo wiele czynników, bo są to coraz gwałtowniejsze zjawiska, tak, klimatyczne, takie jak susze, jak gwałtowne nawałnice, jak kwestia związana z upałami, czyli wysokimi temperaturami w miastach, które jak wiadomo rosną jeszcze bardziej ze względu na dużą ilość betonu, pojazdów, ludzi, budynków, tak? Więc to są rzeczy, z którymi miasta dzisiaj muszą już sobie radzić i zresztą każde miasto w Europie, każde większe miasto w Polsce ma swoją strategię adaptacji klimatycznej. Może one nie są na pierwszych stronach urzędów miast, natomiast każde w kontekście funkcjonowania także w Unii Europejskiej, każde większe polskie miasto taką strategię musiało przygotować i taką strategię musi realizować. To są oczywiście kwestie związane z zabezpieczeniem przed właśnie nawałnicami, co zrobić, kiedy mamy wielką burzę, nawałnicę, nie działają odpływy i tak dalej. W jaki sposób dzisiaj budować miasto, które byłoby odporne na te gwałtowne
gwałtowne zmiany klimatyczne. A z drugiej strony mamy taki nurt, który jest właśnie w tym drugim kierunku mocno zakorzeniony. Czyli co zrobić, żeby ta natura odgrywała większą rolę w życiu miast i co zrobić, żebyśmy my mogli dzięki na przykład chociażby naturze zoptymalizować funkcjonowanie takich miast, na przykład pod kątem energii, na przykład pod kątem dostarczania zielonej energii albo większego udziału zielonej energii w miastach. No i tutaj tak naprawdę mamy bardzo dużo przykładów już funkcjonujących na świecie. Takim sztandarowym, wdrożonym już i cały czas rozwijającym się jest oczywiście Singapur, w którym ta zieleń miejska jest taka bardzo miła dla oczu, tak? Bo mamy tam i budynki biofiliczne, czyli właśnie porośnięte roślinnością, takie ogrody wertykalne. To wygląda jak z filmu Avatar. Tak, trochę tak. Mamy też cały projekt nowej dzielnicy Singapuru, dzielnicy Tengah. To jest taka dzielnica, w której ma powstać 40 000 smart domów, które właśnie z jednej strony mają być w tym nurcie smart, czyli inteligentnie zarządzać energią, ale z drugiej strony mają też spełniać takie założenia zielonej architektury Singapuru, który do 2030 roku chciałby, żeby 80% budynków w mieście było właśnie zbudowanych jako zielona architektura. I tutaj zielony oznacza z jednej strony i tą biofiliczność, bo jeśli obłożymy budynek roślinnością i zrobimy ogrody wertykalne na tym budynku, no to liczymy się z tym, że spada na przykład chociażby temperatura takiego budynku, tak? Ponieważ ta roślinność ochładza taki budynek, wychładza taki budynek. Stąd dużo takich właśnie, jak powiedziałeś w awatarze, zielonych, takich właśnie trochę futurystycznych, tak? Obiektów architektonicznych, ale z drugiej strony zielony oznacza też to, że będą to budynki energooszczędne, że będą to budynki wykorzystujące OZE, czyli te alternatywne źródła energii. Więc tutaj tak naprawdę mamy bardzo mocne połączenie wielu nurtów, no właśnie w służbie tego, żeby ta natura dla nas w jakiś sposób pracowała. I w ogóle, jeśli mówimy o pracy natury, to też jest taki ciekawy podnurt, który też eksploruje zresztą Warszawa, na pewno zainteresowała się tym tematem, to znaczy taki nacisk edukacyjny na to, żeby pokazywać, jeden z profesorów, niestety nie przypomnę sobie teraz, którego ośrodka badawczego w Polsce, przygotował właśnie takie wyliczenie, ile zarabiają dla nas drzewa i ile my jesteśmy w stanie zaoszczędzić dzięki dużej ilości drzew w naszych miastach. Dlatego, że drzewa to są po prostu tak naprawdę same korzyści dla miast. Oczyszczają powietrze, ochładzają temperaturę, tworzą takie korytarze właśnie cienia, tak, w których my funkcjonujemy dobrze, czyli przyczyniają się do tych naszych kwestii well-beingowych, obniżają poziom stresu, depresji i tak dalej, ale także wytwarzają po prostu CO2 i to w jakiś sposób mają wpływ na to, czym my oddychamy. Możemy je także wykorzystać w kontekście energii, tak? Więc drzewa po prostu zarabiają, tak? I są takie projekty w niektórych miastach w Stanach, że właśnie zobaczymy na drzewach, to drzewo zarobiło w tym roku tyle i tyle. I właśnie w Polsce też ten profesor wyliczył, ile takie drzewo jest w stanie zarobić dla miasta, dla budżetu miasta. I taka kampania informacyjna, myślę, że bardzo fajnie uzmysłowiłaby nam, czym tak naprawdę ta natura jest, bo czasami nie przemawiają do nas takie argumenty właśnie, to będzie dobre dla naszego zdrowia. Czasami przemawiają dla nas po prostu argumenty typowo kasowe, tak? Po prostu oszczędzamy na tym. Dzięki temu, że posadzimy więcej drzew, że będzie więcej tej zieleni, uzyskamy dodatkowe zasoby w naszym budżecie. Więc myślę, że to jest też ważna kwestia, czyli takie zachęcanie też miast do tego, żeby w tą zieleń po prostu inwestować. I też tutaj przychodzi mi taki przykład od razu. Kiedyś czytałem i być może oni nadal to praktykują w jednym z hoteli w Warszawie.
czy nie pamiętam, czy to w Mariocie, czy w jakimś innym, stworzyli oni jakby taką hodowlę, czy nie wiem jak to się nazywa, takie miejsce, gdzie są ule na dachu hotelu. I te ule po prostu pszczółki sobie tam produkują miód, który szef kuchni danego hotelu po prostu ten miód zbiera i korzysta z niego w kuchni, przygotowując po prostu potrawy dla gości. I to jest bardzo ciekawe, bo tak jak mówisz, natura pracuje dla ludzi, ale nie tak, że ludzie eksplorują to po prostu i eksploatują to, co wytworzy natura tak drapieżnie, prawda, dla siebie, tylko po prostu dla jakiegoś kolektywu to działa. No, żyjemy właśnie we wspólnym, to ma być wspólna przestrzeń dla nas i dla tej natury, a nie, bo często się też wkrada, że no dobra, jakaś tam roślinność, natura dla nas robi coś i my na niej zarabiamy, ale mamy tutaj mocny taki kontrtrend związany z tym, że no jednak dajmy czasami też spokój tej naturze, sprawmy, żeby ta bioróżnorodność została zachowana i żebyśmy mieli też na przykład chociażby tereny dzikiej roślinności, dzikiej natury. Jest taki rewilding, tak? Czyli powrót do takich ekosystemów nienaruszonych przez człowieka. Także w miastach, niektóre z takich projektów w niektórych miastach światowych widziałam, żeby właśnie tworzyć przestrzenie, w których ta roślinność rozwija się bez ingerencji człowieka, ale jeszcze, do tego wrócimy, ale jeszcze nawiązując do tego hotelu, o którym powiedziałeś, do wykorzystania tego miodu, to jest to na pewno też taki sygnał dużego też trendu związanego z samowystarczalnością, self-sufficient, tak? To są już takie projekty miast, między innymi w Dżakarcie, też mamy Chiny, Xiong się takie miasto nazywa, które zresztą powstało, jego idea powstała w kontekście COVID-u i tego, żeby właśnie stworzyć, to też tutaj Chińczycy te trendy zawsze przerywają na swoją modłę. Oni jakby wyszli trochę z innego punktu wyjścia, czyli żeby stworzyć miasto samowystarczalne, takie, które odcięte od świata, od dostępu globalnych produktów, od dostępu transportu, odcięte poprzez zerwane łańcuchy dostęp, będzie samowystarczalne. A co oznacza, że miasto to będzie samowystarczalne? No między innymi także to, że będzie produkowało samo dla siebie żywność. I tam w tych projektach, i w tym w Dżakarcie, w jednej z tych dzielnic, i w tym chińskim projekcie, i w wielu innych miastach, w projektach, które self-sufficient chcą wprowadzić, no to są po prostu farmy różnego rodzaju, czy to farmy miejskie, czy farmy wertykalne, które są budowane na dachach albo w specjalnych fabrykach już takich przystosowanych, które mają tą żywność nam wytworzyć tu na miejscu, tak? To są też ogrody miejskie, ogrody mieszkańców. I tu nie ma co szukać daleko, bo i Berlin, i Polska, i Kopenhaga, w Warszawie są też takie ogrody społeczne, tak, na terenie Ujazdowa, z tego co kojarzę, to są po prostu właśnie wykorzystywanie przestrzeni miejskiej na tworzenie ogrodów miejskich, dzięki którym my uzyskujemy no właśnie żywność, tak? Czyli staramy się wrócić trochę do tej agrokultury z czasów dawniejszych i wprowadzić ją trochę bardziej do miast. Jest też partyzantka ogrodowa, tak? Dużo takich właśnie kwestii związanych też z działaniami mieszkańców. Jeśli mówimy o tej partyzantce, to wiesz, co przypomniało mi się teraz też, bo to wszystko gdzieś blisko siebie leży, że czasami nawet taka partyzantka ma sens, ponieważ w Rotterdamie, zresztą w miastach holenderskich, bardzo popularne są takie ogródki fasadowe. To są takie ogródki, które powstają po wyciągnięciu kilku cegiełek albo kilku płyt chodnikowych i zasadzeniu tam właśnie przy budynkach drobnej zieleni, czasami jest to też zieleń ogrodowa typu ogórki, pomidory i one właśnie przy fasadach funkcjonują. I ten ruch został zapoczątkowany przez mieszkańców. To oni taką partyzantką zaczęli wyjmować, ale władze im w tym nie przeszkadzały. Jakby to trzeba im oddać, że jakby po prostu robili to sami mieszkańcy. W rezultacie ten projekt kilka lat temu został przekształcony w taki projekt miejski,
cieszący się ogromną popularnością. Jak sobie zobaczycie stronę tego projektu albo strony, które funkcjonują obok tego projektu, to tam jest konkurs. W każdym miesiącu wygrywa najpiękniejsza ta fasada. Miasto dostarcza takiego toolkita, jak samemu rozmontować te płyty, jak właśnie posadzić tą zieleń. Jak nie umiesz tego zrobić sam, to możesz wezwać urzędnika miejskiego tam z zarządu zieleni, który ci to zrobi. Jest taka samopomoc sąsiedzka, taka pozytywna rywalizacja, kto będzie miał ładniej i piękniej. W rezultacie, jak się przejdziesz tymi uliczkami, no to wygląda jak jakiś magiczny ogród w centrum miasta. Wszystko to właśnie ładnie przy fasadach rośnie, to zachęca do wystawiania jakichś stoliczków przy tych mniejszych domkach, powiedziałabym jednorodzinnych, bądź jakichś takich właśnie w tej mniejszej zabudowie, gdzie po prostu toczy się życie mieszkańców, więc tak naprawdę bardzo, bardzo dużo oblicz związanych także z tym, że też te działania mieszkańców bardzo dużo dają w kontekście zieleni miejskiej. Teraz przypomniał mi się też taki przykład. Kiedyś oglądałem film dokumentalny na temat jakby niedostępności żywności, zdrowej żywności dla ludzi i oczywiście to był temat dotyczący Stanów, gdzie tam są po prostu całe przestrzenie w miastach, gdzie ludzie w ogóle nie mają dostępu do zdrowej żywności. Oczywiście mają dostęp do korporacyjnej żywności, która niezbyt jest do końca zdrowa, ale tam są po prostu obszary wykluczone, jeśli chodzi o zdrową żywność. I tam był przykład z Nowego Jorku. Właśnie ludzie z jakiejś, dosłownie w centrum Nowego Jorku, z jakiejś społeczności, stworzyli sobie taki miejski ogródek. Właśnie wykopali ileś tam płyt chodnikowych, ogrodzili sobie to, miasto jakby udostępniło im do tego miejsce i tam stworzyli sobie po prostu szklarniane pomidorki i wszelkiego rodzaju jakieś właśnie takie bioekologiczne produkty, z których lokalni, na przykład nawet, nie wiem, i bezdomni mogli korzystać. Po prostu oni zrywali te owoce i dzielili się tym. No to już, powiem Ci, te idee zostały skomercjalizowane dosyć mocno, bo widziałam ostatnio projekt amerykańskiego osiedla, nowoczesnego osiedla, gdzie jednym z zachęt inwestorów było to, że będzie tam właśnie farma zdrowej żywności prowadzona przez mieszkańców i masz normalnie super apartamenty, których nie powstydziłoby się żadne fajne zachodnie miasto, z taką fajnie przygotowaną farmą miejską. Tam mają być przygotowane też stanowiska do upraw, przygotowane stanowiska do przyrządzania też posiłków, tak, właśnie w naturze, z sąsiadami, więc ta natura też po prostu łączy. No, zresztą ogrodnictwo miejskie to jest trend, który właściwie dzisiaj powiedziałabym, że jest już blisko takiego mainstreamu, tak? Bardzo dużo osób też w Polsce się tym zajmuje, na balkonach ma swoje jakby uprawy, mikrouprawy. To daje też coś, o czym już też troszeczkę rozmawialiśmy, czyli bardzo wycisza, ma dobry wpływ na nasze zdrowie psychiczne, taka hodowla, uprawa roślin, więc to są też takie wymierne korzyści też po prostu dla naszego dobrostanu. I ta natura, tak jak widzisz, bardzo łączy i zresztą w tych już takich trendach mocno do przodu, no, mamy taki postulat, żeby traktować tę naturę jako kolejnego mieszkańca, żeby nadawać jej prawa, żeby mówi się nawet czasami już w takich hardkorowych wizjach, osoby przyrodnicze. To ostatnio gdzieś widziałam. I to nie jest, to nie jest żadna fanaberia, ale to są rzeczywiście postulaty, które w jakiś sposób nadawałyby prawa i pewnego rodzaju nawet osobowość prawną, obywatelską naturze, czy to zwierzętom właśnie funkcjonującym w miastach, czy roślinności. I to jest właśnie też, mówiliśmy o tym wykorzystaniu takim praktycznym natury i tego, że ona pracuje dla nas, ale tutaj właśnie mówimy o takim traktowaniu go jako czegoś równego nam, nie kolonizowanie tej przyrody. Świetną robotę i pokazywanie też tego robi warszawskie Biuro Designu i Architektury Centrala, które w Łodzi na Archibloku właśnie pokazywało swoje pomysły związane
z traktowaniem tej natury równorzędnie nam, we wspieraniu tej bioróżnorodności. Oni przygotowali między innymi taki projekt na konkurs Futuwawa, odbywał się taki w zeszłym roku, czyli właśnie wizję przyszłości miasta Warszawy, i w tym projekcie bardzo mocny nacisk położyli na równorzędne traktowanie natury, ale także w kontekście ruchów powietrza. Oni właśnie tą termodynamiką się mocno zajęli, czyli natura to nie tylko, widzisz, rośliny, uprawy, ogrody wertykalne, biofiliczność, ale to nawet tak mało uchwytne rzeczy, jak ruchy powietrza w mieście, od których tak naprawdę bardzo dużo zależy w kontekście zmian klimatycznych i od nich zależy też chociażby nasze dobre funkcjonowanie w takim mieście. My jakby podświadomie wiemy, które miejsca w miastach są bardziej przewiewne, gdzie mamy taki swobodny przepływ w trakcie tych wysp ciepła, tego powietrza zimnego, które materiały dają zimno, które ciepło. Jakby dużo jest związanych z tymi kwestiami termodynamiki. Oni w tej idei też wykorzystali między innymi oczujnikowanie miasta do dostarczania danych, które będą wskazywały na to, jakie temperatury, jak te przepływy mas powietrza, czyli taki czyli takie też tworzenie mikroklimatów w miastach, i to hasło mikroklimatu jest kluczowe, ale też takich weather, wiesz, prognoz pogody, tak? Czyli właśnie na danym bardzo małym terytorium. Dzięki tym czujnikom, które mocno już monitorują właśnie takie, powiedziałabym, może mniej uchwytne rzeczy, które nas w miastach może wydawać nam się, że nas nie dotykają, ale dotykają nas bardzo mocno. I tutaj, jak sobie jeszcze myślę o połączeniu natury i właśnie chociażby miast przyszłości, powiedz proszę, czy z twojego punktu widzenia, bo ty się mocno zajmujesz tym tematem, czy jest jakaś granica, której nie powinno się przekraczać, jeśli chodzi o ingerowanie technologiczne w naturę? Bo to jest też dosyć ciekawy temat. Dużo osób podnosi ten temat i mówi, że w końcu ocyfryzujemy, QR-kodujemy wszystkie zwierzęta, drzewa, rośliny i tak naprawdę odcinamy się od natury. Wiesz co, relacja technologia-natura jest bardzo ciekawa i bardzo dynamicznie się zmienia teraz. Ja podam już taki przykład, może który się też do tego w jakiś tam sposób odnosi. Byłam w tym roku na Expo w Dubaju. I jest to miasto zbudowane na środku pustyni, takie miasteczko wręcz funkcjonujące, zielone, też oczywiście z założeniami Green City, cała jakby kwestia położona bardzo mocno w zieloną energię, w zarządzanie tą energią, pojazdy na przykład na wodór, tak? W ogóle brak ruchu samochodowego, zrównoważone budowle, tak? Też te pawilony, które powstały w zrównoważony sposób, wykorzystanie na przykład wody skraplanej w pawilonie holenderskim, albo Singapur też tam się zaprezentował, od którego wyszliśmy, właśnie pokazują, ich budynek był po prostu zieloną fasadą, tak? I oni pokazali jakby na żywo tą naturę, tak? Ale jak tak się przechadzałam po tym mieście, to miałam cały czas wrażenie przebywania w takiej technologicznej symulacji. To wrażenie się potęgowało w takich momentach, w których ja się orientowałam, że w tej symulacji jestem. To znaczy, na przykład przechadzałam się, tam była taka kopuła na środku tego miasteczka, Al-Wasai się to bodajże nazywało, i ona była przygotowana tak, że były właśnie takie panele zadaszające, które chroniły przed palącym słońcem na środku pustyni. I jak się tam przechadzałeś, to po prostu mnóstwo zieleni, pięknych kwiatów, palmy, śpiew ptaków, po prostu idylliczne, takie naturalne środowisko, w którym czujesz się na maksa zrelaksowany. I dopiero jak do mnie dotarło, że ten śpiew ptaków, to nie jest śpiew ptaków, które gdzieś tam siedzą w tych palmach, tylko to są po prostu głośniki do tych palm poprzytwierdzane i po prostu to jest taka imitacja jakby tego miejsca naturalnego, w którym ja jestem, to właśnie do mnie wtedy dochodziło, że to jest taka symulacja wygenerowana przez technologię.
I ta relacja, zresztą właśnie w takim Dubaju, no była bardzo mocno widoczna, że symuluje się w pewien sposób tą naturę, próbuje się technologią zastąpić to, czego dzisiaj nie mamy albo mieć nie możemy. No bo ciężko byłoby na środku pustyni mieć, wiesz, piękną oazę z żywymi stworzeniami. Oczywiście są, no ale być może nie takie, które znamy z ogrodów europejskich. I to jest jedna kwestia, a druga jest taka związana właśnie z tym oczujnikowaniem, znowu wykorzystaniem natury w służbie technologii. Na Biennale Warszawa ostatnio, ciekawa bardzo wystawa, na której jeden z projektów to było pokazanie, że możemy magazynować dane w roślinach. To znaczy zamiast właśnie tworzenia infrastruktury technologicznej, to był taki projekt spekulatywny, DNA, bio-DNA, coś takiego, jakoś tak to się nazywało, do sprawdzania, jeśli kogoś by to interesowało. I że dane właśnie, dane technologiczne, dane zbierane przez różnego rodzaju firmy technologiczne, tworzone algorytmy, będziemy przechowywać w roślinach, tak? Ponieważ ten zapis jest w jakiś tam sposób, mógłby być w jakiś sposób możliwy zapis w DNA roślin. W ten sposób będziemy tworzyć farmy, tak, roślinne, które zastąpią serwerownie i które no, nie będą generowały śladu energetycznego, a wręcz będą dostarczały tej energii poprzez swoje rośnięcie i swój rozwój. No i rzeczywiście spekulatywna wizja, bardzo pociągająca i taka mocno w trendach i no też wychodząca jakby jako trend do rosnącej infrastruktury technologicznej, ale z drugiej strony dla mnie gdzieś tam się zapalały takie czerwone światełka, że to jest znowu zapędzenie tej natury w taką służbę i to w taką, wiesz, już takie naprawdę służbę no wprost, tak, taką niemoralną wręcz być może można byłoby powiedzieć, tak, no i tutaj jest bardzo dużo takich kwestii związanych z przecięciem się technologii i natury, stąd też te nurty rewildingu. Czyli, że właśnie zostawmy to wszystko w spokoju, tak? Nie ingerujmy w to, nie twórzmy przestrzenie, które w żaden sposób nie będą naruszone i odnowią, pozwólmy odtworzyć w przyrodzie samej ekosystem. Jak sobie zobaczysz Davida Attenborough, te ostatnie produkcje, no to właśnie on też jest takim zwolennikiem odtwarzania tej bioróżnorodności przez samą przyrodę, tak? Że właśnie to daje nam nadzieję na zatrzymanie w jakiś sposób zmian klimatycznych, że to jest jeszcze proces odwracalny, że możemy to zrobić, ale dajmy zrobić to naturze samej, tak? Chociaż i tam stosuje się tą technologię, ale bardziej w wyliczaniu chociażby modeli. Są już właśnie smart technologie, które pomagają nam modelować różnego rodzaju czynniki, także właśnie naturę, tak żeby móc w jakiś sposób odwrócić jeszcze te zmiany klimatyczne. Więc naprawdę będzie się to coraz bardziej przenikało i myślę, że to jest bardzo ciekawy też wątek. Jeśli ktoś myśli o jakimś przyszłościowym kierunku dla siebie, to związki natury z technologią na wielu poziomach to jest bardzo przyszłościowa kwestia i na poziomie prawnym, i na poziomie etycznym, i na poziomie technologicznym, i też na poziomie po prostu klimatycznym. No właśnie, bo rośliny nie muszą być tylko i wyłącznie wykorzystywane na przykład do produkcji leków albo do produkcji różnego rodzaju remediów na choroby ludzkości, ponieważ umówmy się, no, rośliny są u fundamentu większości rzeczy, które uzdrawiają człowieka. Rośliny też mogą być mogą współtworzyć z ludźmi po prostu kolektyw w miastach. To niekoniecznie musi być zawsze oddzielona grubą kreską powiedzenie, że w naturze to jest człowiek odpoczywa, bo jest przecież taki pogląd, że tylko w naturze człowiek odpoczywa. Są osoby, które też tak twierdzą, a w mieście to tylko człowiek pracuje. No właśnie, może jest możliwość jakiejś fuzji tych dwóch obszarów. Jest i wiele miast to wykorzystuje bardzo mocno, albo już wykorzystuje warunki, które ma, na przykład Berlin. Nie wiem, czy wiesz, że Berlin jest miastem bardzo zielonym, chociaż nie na pierwszy rzut oka mogłoby to tak nie wyglądać, ale oni na przykład mają dookoła Berlina siatkę jezior,
do której możesz dojechać po prostu metrem. Jezior i lasów. I od lat to wykorzystują, od lat są Green City, tak? W taki sposób bardzo naturalny. Po prostu wsiadasz do metra i po 40 minutach jesteś, wiesz, w dzikiej naturze, właściwie można byłoby powiedzieć. Z drugiej strony mamy takie miasta, które próbują to zrobić, bo nie mają innego wyjścia. Troszkę wspominaliśmy o Madrycie w zeszłym odcinku. Madryt postawił na budowę lasu metropolitalnego. To jest potężny projekt, podzielony na kilka etapów, który ma ten las otoczyć cały Madryt, tak? Tam w różnych miejscach tego koła mają być różne zastosowane techniki tworzenia tej natury, zalesiania i tak dalej, bo z jednej strony to mają być bardziej tereny rekreacyjne, czyli właśnie takie już powiedziałabym dla ludzi, albo natura właśnie i ludzie razem. Z drugiej strony mają być to tereny zupełnie dzikie, odbudowujące bioróżnorodność. Projekt ma być prowadzony przez 10 lat, kosztować naprawdę krocie. Jak sobie spojrzysz na te wyceny i na te budżety planowane, ale Madryt się nie chce wycofać. Oni konsekwentnie już zaczynają tworzenie tego projektu, bo zrozumieli, że nie mają innego wyjścia. Miasto pustynnieje, zmiany klimatyczne są coraz bardziej widoczne i tak naprawdę natura i znowu powrót do tej natury, zalesienie terytoriów wokół tego miasta to jest ich jedyna szansa, która pozwoli na obniżenie temperatury, która pozwoli na nawodnienie odpowiednie tego miasta, która pozwoli na to, żeby to było miejsce po prostu zdatne do życia przez ich mieszkańców. Więc, no tak jak mówisz, będziemy coraz częściej tą naturę do tych miast zapraszać na makroskalę, tak jak robi to Madryt, ale też na tą mikroskalę, jak robi to Rotterdam w kontekście tych ogródków fasadowych. Barcelona ogłosiła 2 lata temu bodajże i z sukcesem i powodzeniem realizowany dalej projekt ogrodów na dachach. Mogą zgłosić się mieszkańcy normalni, ale też firmy i jest specjalny budżet na to przygotowany, dofinansowujący praktycznie w 80% tworzenie tych ogrodów na dachach, więc tak naprawdę każdą przestrzeń w mieście można w jakiś sposób wykorzystać do zaproszenia tej natury. Co zresztą pokazuje nam projekty Stefana Boeriego, to jest taki Włoch, którego flagowym budynkiem jest Bosco Verticale w Mediolanie i to jest budynek właśnie biofiliczny. On jest w centrum, w nowym centrum. O każdej porze roku wygląda inaczej. Latem i wiosną zielony, piękny, są te ogrody zadbane. To jest normalny budynek mieszkalny, w którym mieszkają ludzie, a jesienią, zimą właśnie też ta roślinność już taka czerwona, bardziej już inaczej się zmienia. Jeden z projektów został zakontraktowany w Chinach, inny w Ameryce Południowej, gdzie właśnie w środku puszczy ma taki projekt powstać. Tutaj też oczywiście pytania dotyczące tego, jak tutaj to będzie funkcjonowało. To a propos powstawania miasta w środku puszczy, to przywołam taki projekt modernistyczny z czasów Le Corbusiera i tych flagowych nazwisk projektów modernistycznych. Oni mieli też taki projekt z budowy miasta zielonego w środku puszczy amazońskiej. Nie pamiętam której, chyba amazońskiej. I ten projekt się rozpoczął. Tylko został zarzucony po kilku latach, bo ta puszcza absolutnie, totalnie ich nie wpuściła tam. To znaczy zaczęła natura działać w taki sposób, że było niemożliwością tam budować i funkcjonować. Tak? Pojawiły się problemy z gęstą roślinnością, pojawiły się problemy ze zwierzętami, typu komary, węże, tak jakby natura robiła wszystko, insekty różnego rodzaju, tak jakby natura robiła wszystko, żeby nie pozwolić jakby wpuścić tego projektu miejskiego do siebie. No i mamy też takie przykłady, przecież jedno z miast w Chinach bodajże, które powstało jako miasto biofiliczne, nie zostało tam wzięte pod uwagę no właśnie ta bioróżnorodność i bardzo duża populacja insektów, komarów głównie i te miasta, te mieszkania reklamowane jako najbardziej naturalne miejsce właśnie w danym mieście, bo to takie osiedle powstało, są niezamieszkane, bo po prostu nie dało się tam funkcjonować przez ilość
ilość insektów, które przyciągnęła ta roślinność na fasadach. Więc z tą biofilicznością, też natura ma tutaj swoje do powiedzenia. No myślę, że fajniej by się przechadzało uliczką, gdzie są prawdziwe drzewa, śpiewają prawdziwe ptaki i czujemy prawdziwą jakby świeżość od tej natury, niż taką jak na przykład podałaś tutaj przykład iluzji, która była w Dubaju. Dokładnie tak. Natomiast trzeba też powiedzieć, że to są takie projekty, które dobrze sobie radzą właśnie z takim technologicznym wykorzystaniem przestrzeni, które do życia do tej pory się nie nadawały. I trzeba też pamiętać o tym, że tych przestrzeni na świecie będzie coraz więcej. I są już takie projekty futurystyczne, w których szukamy sobie tych nowych przestrzeni do zaludnienia, bo jest to kluczowy zasób, kurcząca się przestrzeń do życia. I są to projekty, które są projektami miast wodnych, nawet takie seasteading, tak? Takie miasta, takie technoutopie wodne, takie miasta autonomiczne, które powstają na wodzie i w których hoduje się algi, są samowystarczalne, napędzane są energią od wody i tak dalej. Mamy też miasta właśnie powstające na pustyniach, jak The Line, o którym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku, czy właśnie Dubaj, ale mamy też takie już wykorzystanie przestrzeni i zasobów naturalnych poza naszą planetą, czyli podbój kosmosu i bardzo rozwijający się rynek kosmiczny, jakieś tam rojenia wizjonerów, mądrzejsze bądź nie, jak Elona Muska o kolonizacji Marsa, ale to też wszystko wskazuje nam na ten problem związany z zasobem przestrzeni i tutaj wykorzystanie takiej technologii do budowania chociażby miejsca do zamieszkania w przestrzeniach nieprzyjaznych nam, już w jakiś tam sposób się sprawdza, tak? I tutaj ta technologia, tak jak mówisz, imituje, ale z drugiej strony tworzy przestrzeń, w której my w ogóle możemy funkcjonować. To chodzi o mądre wykorzystanie tego, tak jak powiedziałaś. Wykorzystujmy to w miejscach, gdzie powiedzmy te miejsca się niezbyt naturalnie nadają do tego, żeby człowiek mógł tam przebywać i po prostu właśnie korzystajmy z technologii mądrze. Skoro mają to być smart cities albo soft cities, tak jak powiedziałaś, niech to wszystko właśnie będzie jakby kolektywne, zarówno dla ludzi, jak i dla natury. I myślę, że tym akcentem zakończymy sobie ten odcinek. Czy coś jeszcze na podsumowanie chciałabyś dodać? Czy coś jeszcze może umknęło, co jeszcze chciałabyś tutaj powiedzieć? Myślę, że już wyczerpaliśmy taki temat. Fajnie byłoby, żeby wszystkie miasta nasze były budowane jako ekotopie, bo już mamy takie pomysły i tych ekotopii kilka na świecie powstaje, między innymi te Stefana Boeri, tak, o których mówiliśmy, ale zejdźmy też trochę na ziemię i zastanówmy się nad tematami, którymi rzeczywiście musimy się zająć, często w średniowiecznych miastach, w miastach budowanych w trakcie komunizmu czy też modernizmu i zastanówmy się właśnie, jak z tą naturą w takich miastach, w których rzeczywiście żyjemy, funkcjonować i zastanówmy się nad tym, tak jak dokładnie powiedziałeś, mądrze. Super. Dobrze, Moniko, proszę przypomnij jeszcze, gdzie możemy znaleźć Cię w internecie. Zapraszam do śledzenia mojej działalności pod szyldem Trendradar. Trendradar.pl znajdziecie na Instagramie. Tam dzielę się różnymi trendowymi inspiracjami. Rozmawiamy sobie o przyszłości, także o przyszłości miast, więc zapraszam. I mam nadzieję, że nieraz jeszcze uda nam się przeciąć w tych bardzo ciekawych tematach związanych z tym, jak będziemy żyli. Super. W takim razie dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze kiedyś, może nawet na żywo się kiedyś spotkamy, żeby nagrać jakiś podcast jeszcze. Do zobaczenia i bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka podcastu Smart City Navigators. Mamy nadzieję, że spodobała Ci się dzisiejsza audycja. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach i nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, aby nie przegapić nowego odcinka. Widzimy się i słyszymy już niebawem.